Witajcie, znajdujemy się dzisiaj w Jaworznie, w dzielnicy Jeleń. Za nami jest osławiony dom, uznawany za jeden z najbardziej nawiedzonych domów w Polsce. Inaczej mówiąc, dom Poltergeista. Tak. Grzesiu, czy słyszałeś kiedykolwiek historię o tym domu, co się w nim stało? Czy jest nawiedzony, czy nie jest, czy to tylko plotki? Tak, znaczy wersji jest dużo. Każdy może powiedzieć o tym co innego, jednakże jeśli chodzi o ścisłe fakty, to wiadomo, że budynek powstał w latach 30. XX wieku i można powiedzieć, że nie zawsze był on budynkiem, o którym mówiono, że tam straszy. Przez pewien czas mieszkała tam nawet, można powiedzieć, jedna z rodzin, jednakże też później historia wiąże się z tym, że jeden z członków tej rodziny znalazł się w obozie koncentracyjnym, a jak wiemy, to były okrutne czasy i ludzie, którzy trafiali do obozów, to już nie wychodzili tacy sami, jak do nich trafiali. I mówiono, że ten człowiek znęcał się nad swoją rodziną, a później jego dzieci przepadły w tym domu bez śladu, przez co podejrzewano, że on najprawdopodobniej je zabił. I zakopał w piwnicy. Tak, i zakopał w piwnicy. I przez to między innymi ludzie od lat 40. ubiegłego stulecia omijali ten dom szerokim łukiem, bo twierdzili, że jest on nawiedzony. Kolejne rodziny, które próbowały tutaj zamieszkać, też twierdziły, że w tym domu jest coś nie tak, ponieważ słyszały kroki, miały miejsce awarie elektryczności, podczas kiedy instalacja działała bez zarzutów. Czy też mieli widywać widma, jakieś tam zakrwawione narzędzia. Nie wiem, czy wspominałeś, ale w przeciągu 10 bodajże lat 30 rodzin się wyprowadziło z tego domu, a sam budynek był egzorcyzmowany, więc dla nas to jest ciekawe, skoro to już sam ksiądz ingeruje w budynek, to znaczy, że zła jakaś energia musi w nim być, prawda? Tak, raczej bez przyczyny ksiądz egzorcysta by tutaj w te progi nie zawitał. Dokładnie, dokładnie. My później spotkamy się z właścicielem Peterem tego domu, przeprowadzimy z nim wywiad, dowiemy się, czy sam miał jakieś tutaj doświadczenia związane z tym domem, czy uznaje sam, że ten dom jest nawiedzony, czy nie jest. Z tego co wiem, pan Peter jest dość sceptyczną osobą i nie wierzy w te rzeczy, ale miał pewnego jakieś doświadczenia, więc mam nadzieję, że podzieli się z nami tą historią i zadamy mu te pytania. Także my zabieramy się za obchód domu, robimy wstępne nagrywki za dnia, następnie spotykamy się z właścicielem domu, przeprowadzamy z nim wywiad i czekamy do nocy, aby rozpocząć śledztwo w domu Poltergeista. Witajcie, ze mną Peter Langer, miło mi, właściciel domu, nawiedzonego domu w Jeleniu Jaworzno. Dziękuję, Peter, że jesteś z nami. Czy mógłbyś nam opowiedzieć historię tego domu, od kiedy jesteś właścicielem, czy doświadczyłeś czegoś w tym domu? Tak rechtownie właścicielem tu mogę powiedzieć, że jest chyba od 2015 roku. Trochę to trwało, co by to nawet nabył, bo taki recht jest, że ostatnio familia, okiero stąd pitła, no to nie było z nią żadnego kontaktu i nawet było ciężko ją jakoś namierzyć, bo trwało to trochę. Szajbnął żech brief, ciepnął żech tam do środka, no sami się odezwali po jakimś tam ale długim cajcie, nawet już zapomniałem o tym. A tak rechtownie poczęło się od tego, że moja dcera przy frysztyku, przy śniadaniu powiedziała, że jest taka chałupa w Jeleniu, tym bardziej, że tędy jeździł żech praktycznie do roboty, ale nigdy żech też o tej geschichte nie słyszał, tym bardziej, że nie jest stąd. No i tak przyszło mi bo ona powiedziała, że taka chałupa jest, że ktoś tam w Stanach kupił, że robił takie geszefty, coś tam. I takie mi się oświeciło takie lampka, że zrobiła escape room. Że kupia to, tym bardziej, że to ma taką naturalną geschichta i kupia to i zrobiła na escape room. Tak go dołek, trochę to trwało, co by to kupił żech i ci, co stąd byli, a mnie znali, odradzali mnie, żebych tego nie brał.
nawet, wiesz, jak kotka, czy się nie boja, że, wiesz, czegoś nie przekrocza, jakiejś granicy pomiędzy życiem, śmiercią, duchem, coś tam. Pomyślał, że w pierwszym momencie, że jak coś jest po drugiej zajcie i takiego ewidentnie może w tej chałupie jest godą, to może no nie jest strach się z tym trefnąć, bo z Owizo kiedyś tak się trefnymy, jak coś je. Tak, zgadzam się. No to może to jest wcześniej i będę wiedział, czy żyje dobrze, czy źle, może coś mi nakieruje, przenosi nawet. No ale dobra, kupuję ta chałupa i tak zaczęło się praktycznie od pierwszego dnia. Kupił, że ta chałupa jeszcze przed podpisaniem tego... Umowy? Umowy u notariusza. Przyjechali my, już nawet nie wiem, liczniki spisać. Liczniki, No. liczniki, stan ten. Pojechaliby do notariusza, przyjechał, że... No i nie miał już otworzyć zwierzę. Jeszcze się tak sam do siebie aż się uśmiech. Nie, że się przestraszyłem, go już się zaczyna. Ale jakby klucze nie pasowały. Nie, normalnie. Ten musiał jechać do domu, przywieźć się sprzęt, bormaszyna, wywiertał los rzekł, ale nie też z jakimś tam przestraszeniem, bo no, może się zepsuł, nie? No wszystko się wszystko może... musi zdarzyć, dokładnie. I poszłek, że z tej zajty, ta chopa w ogóle troszkę ją odrestaurował w przenosi, żeby ona też tak jakoś wyglądała, ona wyglądała naprawdę strasznie, bardziej strasznie. A to malowałeś wszystko, tak? To znaczy robiłeś tu tynki, zbijołek, to nawet to tam widać po takich filmach, że no chciałem zrobić też taki, żeby ona nie była szpetną, bo ona może mieć swoja geschichte, ale żeby ona nie była szpetną. I tych drzwi nie było, tam są takie metalowe. To są drzwi do piwnicy. Ja. I są tam takie ewidentnie z ajzy, one są te oryginalne stare dźwierza za tymi drewnianymi i one nie miały takiej klamki, łotwarzech i ewidentnie tam było pełno jeszcze takiego nazolu, gruzu, nie gruzu. Jak żech przesuwał te dźwierza, to było takie skrzypienie, nie? Tam wiadomo, światła nie było, bo jest jeszcze wejście z drugiej zajty, ale one było zawarte, bo nie umiałem je otworzyć, wlozłech i tak wiesz, jak wiadomo, z taką trochę strachem wraża, ostrożnością, no. i jakże wlazł, dosłownie 2 kroki takie, ale takie nie, że takie ciulło, ale tak jeb. Jeszcze go Jakby do... przeciąg? Coś takiego. Przeciąg, ale jak może być przeciąg, chociaż tam są okienka, co by ktoś powiedział, dobra, przeciąg. Ale za małe okienko. Za małe okienko i za wielka siła do przeciągu, ale dobra. To dupło, jeszcze go dom, no to się już teraz fest zaczyna. I zaczął, wiesz, jak macać, go dom, żeby coś znaleźć, żeby podważyć, bo nie było klamki no, żeby wyleźć stamtąd, wylozłek ale to dalej mnie nie przestraszało w sensie, wiesz, że nie wiem, że duch, że nie wiem, co się dzieje. Coś Można takiego. to było zwalić na co innego niż duch, wiadomo. No, wiesz, nie? Potem zaczynał się taki, wiesz, proces budowania i to, co właśnie też tam nadmieniołek, czy to jest dom, który starszy, czy nie starszy, zawsze, bo coś mam wspólnego z budownictwem i z kupowaniem, sprzedawaniem chałup. Zostawią rzeczy związane z chałupą, nie? A tym bardziej jeszcze w tej chałupie, to nawet takie drobne rzeczy, wiesz, jakieś to zostawiałek jakby, no, do wykorzystania, że to jest jakoś geschichta. Tak. Wracając do tego wszystkiego, przed kupnem tej chałupy, w ogóle nie wiem, że ta chałupa istnieje. Powtarzam, ta historia już kiedyś tam rozna, ale to jest najbardziej jedna z ciekawych. Jest to mój taki talizman. Taki talizman. Pokażmy. Możemy to pokazać bliżej? To jest taki mój, tym bardziej, że jest taki Ślązok niemiecki, Ślązok, który ja się właśnie z takim talizmanem śląskim go noszę już 2 dekady i godom nie znam tego, straciłem ten mój talizman. No i tam mniej więcej myślałem, że straciłem, pytałem się ludzi, czy kto go widzieli, no bo nie ma żadnej wartości, żeby to było gold, żeby ktoś mi nie oddał, jakby nawet znalazł. Kupuję to i po 3 miesiącach, tak jak tu wyłaża z tej chałupy, nagle patrza, coś tak blinduje, nie? Ja to dźwigam, patrza ten Adler, nie? Ten sam talizman? Ten Adler, fogot, jak cygania. Ale gdzie to było? Gdzie znalazłeś? Genau przed wyjściem, tak jakby z wyjścia, Przed wyjściem, nawet ale z domu jakby. z domu, ale ewidentnie wiesz jak z chałupy. Jeszcze to wiesz, jak robiłeś i wziąłeś, przyjechałem do domu, ta historia, że straciłem talizman, wszyscy naokoło mnie znali, no i pokazałem tak, nie? I moja mi no nie godej, że w tej chałupie, mówię, ja w tej chałupie, nie? No i to też było takie, wiesz, no ciężko jest to wytłumaczalne, no ale potem następno tako z geschichtów, które tak ewidentnie, wiesz, poczuwanie takiego, ja tu jak ten escape room robiłem, to Beispiel, nie wiem, robiłem jakąś układankę, otwierałem klapka, nie? I go dom otwieram i go dom muszę zabrać filok, długopis, żeby wsadzić, nie? I biera ten filok, patrza zawarte. Aż stanęłem, aż tak wiesz, aż Jak mnie to, wryty, wiesz, tak. wryty, nie?
No ale dobra, może już się człowiekowi... Coś tam, No, już się potem łapiesz na może ten. Ale najbardziej też niewytłumaczalno tak było, stoja autem Z tyłu domu, ja. tutaj nie widać tego. Witem, nie? I łaża, remontuje, wyłaża. I w pewnym momencie, za jakimś tam momentem, co wyłaża, zaczyna mi auto robić takie, wiesz, mruganie. Jakbyś Tak. silnikiem czy światłami? Nie, ze światłami, nie? światłami. I tak patrzę i wyżej jeszcze tak patrzę, te kible, patrzę na ten, idę do szoferki, patrzę, kluczyki są, ale nie są przekroczone, światła są na zero, zaś patrzę, no i to dalej tak, wiesz, zaczyna... Ale tak dyskoteka? No, coś w takim stylu, nie? I go dum, i da dryn, chce sztartnąć, już nie poradza sztartnąć, no to akumulator, zwarcie, bla, bla, bla. No, też jakoś wytłumaczalne. Dzwonię do domu i go dum, nie godą, że mi się to stało, i go dum przyjedź puntem, takie stare punto, i przywieź mi kable, nie? No i moja przyjeżdża, staje tutaj, przodu, z frontu domu. nie, tu ja. Ja złaża, ona wie, że jak już i wie, że ona gasi silnik i wyłazi. A po co gasisz, jak będę wjeżdżał, nie? Ona wysiada, ja wsiadą, zapolą te auto. No wiadomo, jak każdy zapalą, to noga jest tu i nagle full obroty. 7000 obrotów. I ja jeszcze w tym momencie takie spojrzenie na nią i mówię, coś ty zrobiła? A ona na mnie, no co zrobiła? No przecież widziałeś, wylazła jak z auta. I ja dopiero po tym pedale tak na bieg zlazło. No i w tym momencie dopiero jej powiedziałem, że ją ściągłech, No. że mi auto ten. I ona tu wie, że jak już sama też I widziała to dwa coś. samochody w tej samej jakby sytuacji, w tym samym czasie. No i to, Jak to wytłumaczysz? Jak to wytłumaczyć? Nie wiem. To jest Potem ciekawe. była zaś tako, następno, długo do tego nie trwało, przyjechał kuzyn montować mi kamery na tego escape roomu. On wyjechał nowym autem, chyba 3 miesiące, on wyjechał i ona Dziećkowicę, on na Tychy i czuję takie, dzwoni do mnie z takim przerażeniem, takim, słyszysz taki głos przerażony i mi go to tak, Peter, ale powiedz mi, jest coś w tej chałupie, czy nie ma? Pierni zaś zaczynasz, czy jest? Nie ma nic tu, nie? Bo go też nie chciałem nakręcać, bo by mi bał się no, mont. jasne. Ale czy ja ten strach, go, Peter, mi to auto nie jedzie, wariuje mi, mrugo mi, nie? Go wszystkie kontrolki, coś tam, nie? Go to żeby, i wiesz, jak żeby go do domu nie zabrał. I wiesz, słyszysz to, wiesz, w sztymie, nie? W głosie. w głosie no, przerażenie, przerażenie, nie? Wiesz, teraz potem go, kurczę, wiesz, potem coś, wiesz, tego nie umia obliczyć, ani, wiesz, dać ci gwarancja, że jest, że nie ma, i nie umia. I ty takie coś godasz, jeszcze, wiesz, ja cię ściągam, to potem, wiesz, czujesz się taki niekomfortowy. I on po jakimś tam czasie zatrzymał się w Tychach, na tanksteli, potem dzwonił go do... Jeszcze tak trochę już potem pół żartem go do... On chyba wylot, wiesz, bo już mi to auto działo. Odpaliło? No i wiesz, już mu nie mrugało. Tak. Ale takich rzeczy, ci powiem, było tak dużo, że już w pewnym momencie, ci powiem, człowiek zwracał, nie zwracał, wiesz. Pozytywka mi się odezwała, nie? A, bo tam jest pianino. Cokolwiek było kiedyś słyszałeś, żeby pianino Wiesz grało co, samo z siebie? personalnie nie, ale miałek nawet chyba Laxtony miały coś takiego, że im się normalnie przy nagrywaniu, chyba w tej izbie im się Wiesz włączyło. co, bo ja byłem z grupą Laxton, No. tutaj już dwukrotnie, ostatnim razem nawet było. I było na przykład, byliśmy w pokoju dziennym, robiliśmy tam jedną z metod, ale na przykład usłyszeliśmy jakby nagrywanie, chłopacy rozmawiali tony z Niklasem i w trakcie usłyszeli jakby taki ryk. Oni rozmawiali ze sobą i jest nagrany taki ryk, więc to jest dla mnie ciekawe. Ostatnio jak tutaj byliśmy, to najwięcej się działo właśnie w pokoju tutaj jakby gościnnym, więc to... To znaczy, ja jest ci powiem, tak- wiesz co, też jeszcze coś takiego, że Beispiel, było coś takiego nawet jakieś tam etapy, że chciałeś werbować, oglądać, jak łaziłeś po rozmaitych takich, nie wiem, kanałach, to mnie to i przerażało, i rozśmieszało. Zrozumiałe, bo nie każdy musi... Ale to jest prawda, ale nie każdy musi wiesz, w to wierzyć. wiesz co, nie jeszcze do tego. Tak. Jakieś takie, wiesz, że coś furgo, coś, ja tego nic takiego tu nie mam, wiesz, jak No. ala prześcieradła, ale wiem, że coś jest, bo się dzieje za dużo rozmaitych rzeczy. Drugą rzecz to jest to, co też godą, że dołaża do tego, do tej ala świadomości, spotykając rozmaitych takich Tak. ludzi, ciebie, innych, że nie znając się powtarzacie podobne rzeczy w podobnych placach. I teraz pytanie, to co Godołek, że są ludzie, co są, nie wiem, mają zmysł na szachach, zmysł na czymś innym, psy mają zmysł, że na przykład słyszą jakieś tam zwierzęta, fale, nie fale i ktoś coś ma, co coś czuje, coś widzi, do końca nie umie tego, wiesz, Opisać.
Ale zauważ, tak jak powiedziałeś przed wejściem tutaj do kamery, że byliśmy, ja kiedyś jak się pierwszy raz spotkaliśmy w tamtym roku, spotkaliśmy się w No, tamtym genau. pokoju i powiedziałem, że się źle czuję, tak? I ty pomyślałeś, że Ja nawet we środku się tak, tak śmiałeś się po śmiałem w prostu. środku go dom ten. Ale tyś był wtedy trzecio, ale już mam 6 personów. I którzy potwierdzili, Potwierdzili to samo i to byli z różnych krajów. I nawet właśnie ostatnio, co ci godek Norwedzy, wszystko im pokazuje, nic mi nikaj nie godali, nikaj. Ale jak wlazł do tej izby i mi powiedział, Godo, tu coś czuja, nie? Mało, teraz mi się przypomniał, jeszcze jedni. Przyjęła chłop z babą, faktycznie, to samo mi powiedział. Patrz, teraz w tym Ale w momencie. tym samym pokoju? Ja. I to są ci, co mi tak, prawdopodobnie im przywieźli jakąś taką plakietę. Tabliczkę Ouija. Ja? No, Nawet nie wiem, jak to wygląda. Tak, tak. To powiedzieli, że nawiązali i powiedzieli mi, że w ogóle mi dziękowali chyba przez tydzień czasu jeszcze jak pojechali. Że fajnie, że to takie różne, mamy się w sumie, wiesz, nic nie widzieli, tak by powiedzieć, ale że nawiązali, że są aż też ten i faktycznie oni mi, widzisz, teraz patrz, my go dali jeszcze wcześniej, tak, to o nich przed zapomniałem, wejściem. to nawet oni też. Tak samo jest ten plac na wierchu, co ci Godojek tam przy Mówisz tym o Strychu. O Strychu, tam na tym wierchu, jak tak zrobił, że te ala przebicie, to tam się, no ci co robią rozmaite, no buildy czy coś tam Tak, im nie zdjęcia wyłaziły. dziennikarze po prostu co Powiem robili. ci, jedna z najbardziej, i też mam świadka do tego, i to nie jednego, są my na Sri Lance. Sri Lanka. Daleko. Siedzimy w takim kręgu, i gadamy o głupotach, nie? I w pewnym momencie im zaczął powiedzieć, że mam chałupa, nie? Co straszy. No i korzy, o pieniądze, nie? No i bla, 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 bo wiadomo, to jest taki temat, że jak powiesz komuś, że jest tam straszny, pierw jest ten, potem ktoś coś czyta, potem zaraz ten, nie? I zaczynamy gadać, nie? I nie wiesz, jak to gada. I ktoś zrobił build, zdjęcie, no. I ja zaczynam gadać, nie wiem, to może jest po 5., 10. minucie, już nie pamiętam, coś zrobił ktoś build i pokazuje nam, że już nawet nie wiem, która to była persona, znaczy, już nie, no bo nie znaliśmy się tak, wiesz, jak pokazuje ten build, jak siedzimy, jeden nie ma głowy. Jeden No. nie ma głowy. I wiesz, jak jeszcze to, i to raczej wszyscy to tak przyszli, tak wiesz, ale ze śmiechu to, wiesz, i ja jeszcze go wyślij mi to, nie? No i, Ale nie masz tego zdjęcia. i nie wyszło, już nie przeszło i mało to, Ale tylko Ale- jeden nie miał. nikt już potem tego zdjęcia nie miał. Ona też nie miała na drugi dzień tego zdjęcia. No, Ja pierniczę. była ona chyba, ona, no, to był ten. Ale, no i to takie, wiesz, no, nie wiem jak to powiedzieć, no co, no, Coś w tym jest, tak? znaczy, patrz, byłeś tu już ileś tam razy, nie? To już będzie mój trzeci, tak. Wiesz, z boku ktoś powie, ten już jest tak, tako korbla, że ten, ale różni są ludzie, ty, inaczej no się dobra, mówią. ale ty jest jeden, nie? Ale jak już przychodzi jeden, 4. stamtąd, 5. stamtąd, Z całej Europy. no i to wiesz, to już coś jest nie tak, nie? To już, i teraz nawet o Leksonie, Lakson, nie? Co Godojek, to wiesz, ludzie, co jeżdżą po Europie i byli już kilkadziesiąt rzeczy i wracają do jakiegoś tam placu, no to nie do szpasu, nie? No nie. No, to coś widocznie im, coś się Dokładnie. tam... Powiedz mi, nikt wcześniej nie nocował w tym domu z takich grup jak my. Z tego co wiem, to się nazywało nocowania, ale nikt nie spał, z tego co wiem. Czyli będziemy pierwsi. No jak tak, no wiesz, no, Będziemy, jak się uda. jak się uda, jak... Ale jeżeli się uda, to będziemy Znaczy- pierwsi, na pewno z Znaczy, Polski. wiesz, no co, powiem Ci tak, mnie się też pytałem, czy ja spał. Ja nigdy No. tu nie spał. Powiem Ci tak, nie spał, bo jakby to nazwać spaniem? Musiałby chyba siedzieć do 4., 5. No Tak. i zmęczyłbyś się zasnąć. 4. Ze zmęczenia. Z 4. zajty. Jakbyś siedział, no wiesz, jakby ja był z kumplem, z kimś tam, 3 w izbie, no to szajzegal, to jest całkiem inaczej. Inaczej to działa psychicznie, nie? Inaczej, może też odwaga. Jak przyjdzie, to my w 3, to my obronimy się. Ale to jest prawda. To się jest obronia, prawda. ale jak jesteś są, Inaczej jak działają się bodźce. obronia? No może obronia się, nie? No, wiesz, to też jest tak inaczej, nie? Teraz to by się włączył muzyka, nie? No tak. Wiesz, telewizor głośniej, światła byś powłączył, nie? Jak to wszystko, bo gadają, że wiesz, ciemność z twarzą, otwierają się te zmysły. Zmysły. Też jest coś w tym, jest, nie? No bo to jest to, co godą, że każdy z nas ma jakieś tam, nie wiem, bardziej jakieś dary, wiesz, mózg jest w ogóle do dzisiaj niezbadany, krótko. Nie o czym używamy będę- raptem paru no, procent no, mózgu. no, o czym my tu będziemy gadać, nie? Dokładnie. No o czym my tu będziemy gadać? Z tego, co my się dzisiaj, kiedyś śmiali, już ludzie są mądrzejsi, z tego, co dzisiaj się ludzie śmieją, może za 100-200 lat jeszcze dojdą do czegoś, powiedzą, no ja, to jest normalność, To nie? jest normalność. Nawet to, co godał Einstein, co godał jakieś naukowcy, to do dzisiaj się wszyscy, Ale w sumie zmienia ja, się myśl- ja godają, ale z drugiego temu korbla, nie?
ale zmienia się myślenie tak naprawdę i wiesz, za ileś lat, tak jak mówisz, będzie inaczej jeszcze myślenie na ten temat. Najlepszym beispielem też jest właśnie tak do pomyślenia. I to jest na całkiem welcie i na pewno ten. Wiele razy, jak ktoś słyszał, że ktoś umrł, to jakiś pies przyszedł, albo jakieś zwierzę coś paczało, albo wyło W kąt nie wiadomo na co. i na co. I to nie jest, że i o to powiedział, bo to jak tak ja ten miał ten przypadek, ja personalnie my też mieli takie i to nic nie było związane z tym, bo jakby byli pies wyłnął, okazało się, że brat umrzał, nie? I to wiesz, możesz zawsze do czegoś porównywać, ale z tymi psami i z tymi falami, bo oni mają te fale jakieś tam, coś jest, nie? Coś też Dokładnie. jest, nie? To jest właśnie, może to jest ta energia. Szczeci zajty i najważniejsze, kiedy powtarzam, to godą tak. Eli w ktoś wierzy, eli w to nie wierzy. Respekt do tego placa, zoca. Trzeba mieć. Trzeba, że. I wiesz, do tego w pewnym momencie escape roomem chciałem taki pomysł. On naturalnie nie wylosł. Dzisiaj nawet nie mam przeciwko temu ale na pewno bym mi pozwolił zrobić żadnych fajerów, żadnych jakichś Imprez, nie wiem, tak dalej. imprez, osiemnastki. Też się boję, też takiego, Bo nie wiadomo, żeby jakich ludzi też prowadzisz. właśnie, też się boję, żeby przekładowo jakichś szatanistów Tak, i on mi tak, kota tak. zacznie tu obcierać ze Tak. skóry, Krwi po bo całym on domu. i coś takiego, bo jest jak... Szanuję ludzi, którzy są zwani badaczami, tak jak wy, Tak, my to badacie, badamy po wy to prostu. badacie, wy tyle. nawet, wiesz, nie, że się podniecocie tym, no człowiek bada, tak jest każdy badacz czy coś takiego, dlatego godą, że pozwalą się na takie coś, bo jakby to było nieposzanowanie czegoś, albo Miejsca, osoby, albo tak. placu, to bym powiedział, nie no stop, no to nie będę, wiesz, może kiedyś też by coś za to beknął, jak to się padło, nie? Oczywiście. Ale badanie, no to wiesz, wszyscy my są, człowiek całe życie badał czegoś, no chce przejść do czegoś, dowiedzieć się, kosmos, nie kosmos, welt, nie, wiara, nie wiara, no to nie jest nic złego, nie? To nie jest, no nie przekraczamy jakiejś granicy, której nam nie wolno przekraczać, nie? Bo to no, jakby my faktycznie, a szczyci zajty, jak tu jest taka energia, no są że ciekawy, co to jest, nie? Dokładnie. No i my postaramy się to dzisiaj odpowiedzieć i zbadać. Także my Nie pierwsi, nie ostatni. nie pierwsi, nie ostatni, dokładnie. I to na pewno nie będzie nasza ostatnia wizyta u Ciebie. Także my powolutku zabieramy się do przygotowania do śledztwa, które zaczynamy o godzinie około 22. Dziękujemy serdecznie, że mogliśmy porozmawiać Mi z też. właścicielem domu, panem Peterem. Bardzo dziękujemy za wywiad. Super, dowiedzieliśmy się o tym miejscu i o pana przeżyciach. Dziękujemy raz jeszcze. Także my powolutku przygotowujemy się i widzimy się około 22. My już jesteśmy po nagrywkach wywiadów z właścicielem domu Peterem. Spotkaliśmy też osoby tutaj niezwiązane z nami, ani niezwiązane z domem, które zainteresowania mają takie same jak my, czyli łowcy bogów, amatorzy. Porozmawialiśmy z nimi, oprowadziliśmy ich po domu. Zobaczycie relacje oczywiście, jak tylko to wstawimy i oczywiście zgramy. My już jesteśmy prawie przygotowani do rozpoczęcia śledztwa w domu od Jeleni Jaworzno, także my rozpoczynamy, myślę, od głównej części domu, od pokoju gościnnego i od tego pokoju drugiego z fotelami i z postacią tego Chrystusa na ścianie, także zabieramy Was tam i zobaczymy, co uda się dzisiaj nagrać tutaj w domu Poltergeista w Jeleni Jaworzno. Także do zobaczenia i idźcie razem z nami. Znajdujemy się teraz wewnątrz domu Poltergeista w bazie.
jesteśmy w rzekomej kuchni, bo wygląda to jak kuchnia, mamy tutaj meble, ale nie o meble, tutaj chodzi tylko o to, co mamy tutaj przed oczami. Mamy tutaj podgląd na 4 kamery, które rozstawiliśmy za dnia. Pierwszą kamerą jest pokój, który jest tutaj z tyłu za nami. No. Mamy rozstawionego REM-pod. Wszystko, obraz, który teraz widzimy, jest na żywo, więc cokolwiek by się działo, to zauważyć możemy tutaj na podglądzie. Następnie mamy strych, czyli hotspot tego domu. Najbardziej nawiedzone miejsce. Dokładnie. Łowcy duchów, którzy przyjechali tutaj ze Szwecji, nagrywali odcinek dla Discovery Plus. Jeden z ekipy został pchnięty, pociągnięty za nogę, stracił tutaj równowagę, upadł. Następnie w panice chciał wyjść ze strychu, drugi raz upadł ze schodów. Więc dla mnie to miejsce tutaj to jest tak naprawdę zwana tak hotspot i zła energia, którą mam nadzieję, że uda nam się zarejestrować. Mam tutaj oprócz tego jakiegoś konika na biegunach, mamy butelki, klatkę. Mam nadzieję, że coś upadnie, przesunie się, może coś usłyszymy. Następnym miejscem jest piwnica. Przed tutaj nagrywkami podeszła do nas pani dziennikarz. Pani dziennikarka, tak. I powiedziała nam, że miejsce, które jest tutaj tą piwnicą, jest tak zwanym portalem. Przez portal przechodzą byty. Akurat tutaj prawdopodobnie zły byt, taki, który jest możliwe, że demoniczny, przedostaje się i więzi istoty, które tutaj są. Oprócz tego, że dowiedzieliśmy się o tym bycie demonicznym, który znajduje się wewnątrz tej piwnicy, usłyszeliśmy o chłopczyku i o psie. Słuchajcie, my tutaj wcześniej, zanim zaczęliśmy śledztwo, oprowadzaliśmy tych ludzi, z którymi spotkaliśmy się i z którymi rozmawialiśmy przed nagrywkami. Rozmawiałem z nimi i jakby w pewnym momencie zauważyłem, bo drzwi były otwarte do domu, jakby coś biegło. Ja myślałem, że to jest kot, jakiś pies. I poszedłem sprawdzić, nic nie było. Nic nie było, a pani dziennikarz wspominała, że... Dokładnie. Słuchajcie, była to pani z nami druga, która ma takie możliwości mediumiczne i serdecznie tą panią pozdrawiamy w tym momencie. My chodząc po domu czuliśmy zupełnie to samo. My wchodząc tutaj do pomieszczenia czuliśmy jakby ucisk na klatkę piersiową. W tym samym czasie, tak? Będąc w pokoju tutaj gościnnym, czuliśmy jakby ból w skroniach. To jest kolejny raz, kiedy coś takiego czuję, będąc w tym samym domu, tak? Dobra, następna lokalizacja to pokój dzienny, o którym teraz wspominałem. Mamy tutaj lalkę, którą tak dobrze znam. Mamy tutaj piłkę, mamy tutaj różne meble, które prawdopodobnie należały do rodziny, ponieważ Peter, który jest właścicielem tego domu... że 95% rzeczy, które znajdują się w tym domu są, które tu należały do pierwszych właścicieli, tak? Ja wiem, kiedyś badałem ten dom, nie byłem tu z wami chłopacy, badałem ten dom, robiliśmy sesję ze Spirit Boxem, nawiązaliśmy kontakt z Teodorem. Słuchajcie, kiedyś jak przeprowadzałem właśnie tutaj to śledztwo na drugi dzień, chcieliśmy przeprowadzić wywiady z osobami, które są z Jelenia, znają tę okolicę. Spotkałem człowieka, starszego mężczyznę siedzącego na ławce tutaj w parku, którym to jest nagrane. On opowiedział nam historię, że on mieszkał w tym domu, nie mieszkał, tylko pracował w tym domu. Dla kogo? Dla Teodora. Słuchajcie, dla Teodora. I to było w latach, on był starszy, ale on był wtedy, nie wiem, to było 40-50 lat wstecz, jak on tutaj pracował. Słuchajcie, to było niesamowite. Ten dom ma w sobie wiele plotek i legend, tak? Rzekomo był tutaj odprawiany egzorcyzm, nie na ludziach, tylko na budynku. Budynek był egzorcyzmowany. Podobno w przeciągu 10 lat 30 rodzin się wyprowadziło w nocy. Więc Nikt wcześniej tutaj nie spał. spał. Nie jest przypadek. Nikt wcześniej tutaj z łowców duchów nie spał. Prawdopodobnie będziemy pierwsi, jak się uda. Więc słuchajcie, jestem mega podekscytowany, że mogę być z wami tutaj i robić projekt Among the Shadows. Prawdopodobnie w najbardziej nawiedzonym domu w Polsce. Słuchajcie, mega jestem podekscytowany. Zaczniemy sobie robić sesję ze Spirit Boxem. Zaczniemy od pokoju tutaj salonu. Następnie przejdziemy sobie do drugiego pokoju z REM-podem i później pójdziemy sobie na strych i zakończymy śledztwo właśnie tutaj w piwnicy. Ok? Okej. Jesteście gotowi? Pewnie. Tak. No dobra, to zaczynamy. Się teraz w salonie nawiedzonego domu w Jaworznie. Mamy ze sobą Spirit Boxa, mamy ze sobą PMB, dwie K2, jest piłka. Grzesiu, co jeszcze możesz dodać o tym miejscu? Bo jest dużo ciekawych rzeczy, które można o tym dodać. Tak, przypuszczalnie możemy tutaj natknąć się na ducha dziecka, więc być może ta piłka zachęci go do interakcji i pokazania, że z nami jest. Do zabawy, nie? Tak, Bo dokładnie. tak naprawdę piłka, dziecko, zabawa. Tak. Miejmy nadzieję, że uda nam się nawiązać kontakt, więc spróbujemy i zobaczymy, jaki osiągniemy rezultat. Dokładnie. Jedziemy.
Czy jest z nami tutaj jakikolwiek byt? Tak? Tak, mężczyzna. Jak się nazywasz? Czy możesz zdradzić nam swoje imię? Teodor. Było. Było. Orientory. No. Teodor. Teodorze, wiemy, że to był twój dom. Co w nim doświadczyłeś? Dzieci. Czy jest jakiekolwiek dziecko twoje tutaj z nami? Czy w tym pokoju znajduje się z nami jakieś dziecko? Teodorze, czy jest ktoś oprócz ciebie tu z nami? Tak? Jakie dziecko powiedziało? Głos dziecka. Tak, ewidentnie. No. Głos dziecka to był. Młody człowieku, jeśli jesteś tutaj z nami, jak się nazywa? Słuchaj, to się przebija. Tak. Tak! Jakie odpowiedzi? Jak masz na imię, dziecko? Jak masz na imię? Było dziecko, jest słyszane dziecko. Jest słyszane dziecko. I usłyszeliśmy głos Teodora. Jeśli możesz, spróbuj poruszać tą piłką. Spróbuj uruchomić jedno z urządzeń, które tutaj się znajduje. Tak? Jakby rozmowa ojca z dzieckiem, tak mi się wydaje, bo przebija się głos może- dziecięcy i nagle męski, tak jakby ze sobą rozmawiali. A może to tych dwóch Teodorów? Tak, może to ojciec z synem. Może ojciec z synem rozmawia. Tak? Potwierdzenie naszych słów? Czy jesteś, Teodorze, czy jesteś tu wraz ze swoim synem? Jeśli możecie, spróbujcie uruchomić jedno z urządzeń. Co? Ja zrozumiałem, pójdź stąd, Ty, on coś mówi. mówi. Pójdź stąd? Gdzie chcesz, żebyśmy poszli? Słuchajcie, tutaj jak stoję, jest naprawdę zimniejsze powietrze. No, tak Czujesz to? troszkę chłodno. Tutaj u mnie akurat nie. Ale słuchajcie, jest okno otwarte. No, ja się zastanawiam, czy to od okna, czy Może nie, ale... być od okna, ale jest tutaj, jak gdzie Ale stoję, jakoś tak dziwnie chłodno. jest naprawdę chłodniej w tym miejscu. Jeśli jesteś tu z nami, uruchom jedno z urządzeń. Dziewczynka albo dziecko, nie mogę. Nie mogę, było coś, nie? No. Dlaczego nie możesz uruchomić tych urządzeń? Spróbuj uruchomić jedno z urządzeń za pomocą mojej energii. Co on powiedział? Nie dam rady? Nie dam rady? No. No, tak zabrzmiało. Czy możesz dotknąć Dawida? Czy możesz dotknąć Grześka? Czy możesz to zrobić?
Spróbuj podejść do mnie, dotknąć mnie. Trzeba dziwnie ręka chodzić. W sensie czuję taką jakąś dziwną sztywność. Czy dotykasz Grześka? Czy stoisz koło Grześka? Czy stoisz koło Grześka? Ty, ale zaczął, tak jakby ktoś wokół mnie biegał, czuję taki jakby po, ten. Ja czego mi ręka zdrętwiała trochę. I ty, Co? usłyszałem imię Grzesiek. Grzesiek? Usłyszałem imię Grzesiek. Czy znasz nas? Jeśli możesz, spróbuj powiedzieć jedno z imion. Powiedz jedno z naszych imion. Grzesiek? Grzesiek. Czy to ty mnie dotknąłeś? Teodorze, czy to ty dotknąłeś Grześka? Czy to był twój syn, czy to ty? Tak? Ja zrozumiałem taki jakby dziecięcym głosem jakby tak. ja. No. Tutaj każdy potwierdzi, że na tym poziomie jest prawdopodobnie dziecko. Prawdopodobnie jednym z tych okien była widziana postać dziecka. Patrz, dziecko! Dziecko, przybija się. Czy to ty jesteś na zdjęciu, które znajduje się tutaj w tym pomieszczeniu? Ja nie. Ja nie? Tak. Kto znajduje się na tym zdjęciu? Ktoś. Ale mężczyzna. Ale czy wiesz, kto to jest? Czy wiesz, kto znajduje się na tym zdjęciu? Jeśli możesz, za pomocą mojej energii uruchom jedno z urządzeń. Co? Wynoście się? Ja zrozumiałem wolno. Wyraźne dźwięki, wyraźne głosy. Wyraźnie. No. Czy to ty stoisz za mną? Czy nie chcesz nas tutaj? Czy chcesz, żebyśmy tu przebywali? Wyraźnie jest z nami dziecko i wyraźnie jest z nami mężczyzna. Słuchajcie, mężczyzna się nam przedstawił. Teodor. Tak, Teodor. Teodor. To było wyraźne. Czujesz dalej drętwienie? Na razie póki co nie. Nie czujesz? Nie. Odeszło. Przycisz trochę, wyłącz. Wsłuchajmy się w dom. To, co słyszymy, To to są są dźwięki z szumy, zewnątrz. szumy z zewnątrz, Tak. jakiś pies. Znajdujemy się właśnie przed schodami prowadzącymi na strych do tego zwanego hotspotu, który jest tutaj najbardziej aktywnym miejscem paranormalnym. Mówimy cicho ze względu na to, że jest bliskie sąsiedztwo i nie chcemy ludzi pobudzić, bo jest stosunkowo późna pora. Mamy wszystkie urządzenia, Trifield, REM-Pod, PNB, Spirit Box. Rozstawimy tam, spróbujemy sprowokować te byty i mam nadzieję, że coś uda się nagrać. Tak jak mówiłem,
To jest hotspot, więc wszystko może się wydarzyć. Tym bardziej, że ten budynek to nie tylko dzieci, ale także złe byty, więc my spróbujemy je wkurzyć. Chodź. Co to? Dobra, chodźcie. To co? Odpalamy SB i lecimy. Zaczynamy. Czy jest z nami jakiś byt na tym strychu? Czy możesz się nami przedstawić? Jeśli jesteś tu z nami, nawiąż z nami jakiś kontakt. Czy pamiętasz mnie? Tak? No, Czerwionek, tak. Tak. Jak masz na imię, bycie? Co? Powiem ci, czułem jakby mnie ktoś zakusił koszarka. Czy jaki głos straszny, no? Czy to ty szarpnąłeś Dawida? Tak. Jakby tak. Ile was tutaj jest? Czy możesz podejść do nas? No dalej mnie krzyczy, jakby mnie ktoś W tym przyłapał miejscu? za pół koszulki i ciągnął za tą koszulkę. Czy lubisz nas? Co on powiedział? Wyjdź stąd? Wyjdź? Ja zrozumiałem, chcę. Chce? No. Może... Co chcesz? Czy możesz podrapać Dawida? Podmniejszy obszar. Czy możesz podrapać Dawida? Tak. Tak. To dawaj, Słabeuszu, zrób coś, bo czekamy tutaj na ciebie. Poczekacie? Ja nic nie słyszałem. Przewróć go, zrób coś. Czy możesz strącić tą butelkę na ziemi? Coś mamy odgłosy. Czy możesz podejść do tej butelki i ją uderzyć? No znowu, czuję, jakby mnie za koszulkę ktoś ciągnął. To ciebie nie lubi ten byt. Znaczy nie, jakby mnie nie, że mnie nie jakby mnie nie lubił, tylko mnie zaczepiał. Ale wiesz, że stoisz... Coś takiego robił. Ale wiesz, że stoisz dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ten człowiek został No. przewrócony? Tak jakby mnie zaczepiał i wiesz, Czekajcie, ja spróbuję zobaczyć, czy coś się stanie. jakby mnie zaczepiał, nie że chciałby mi, No. wiesz, zrobić krzywdę, tylko jakby się chciał ze mną bawić, Bawić. nie? Szarpał mnie, Jakby dziecko, bo coś czasami takiego, dziecko nie? też Coś tak wiesz, szarpie. jak dziecko na przykład Mówi, łapie mamo, czasami, kup mi tę zabawkę, mamo, albo chodź ten. ze mną, ja ci coś pokażę, albo tato, czy coś tam, nie? I właśnie to nie jest jakieś mocne szarpnięcie, że tak nagle, tylko jakby, Ale to w tym samym jakby dziecko mnie jakieś łapało. Słuchajcie, ja tutaj stałem i usłyszałem dotyk, nie będąc tu z wami, i w tej samej chwili ta butelka, która jest tu już tak podniesiona, bo ją wtedy podniosłem, spadła. Więc to samo miejsce, o którym ty teraz opisujesz, że coś cię pociąga. Nie wiem, co tutaj jest. Może to jest ten tunel, co idzie z tej piwnicy, co mówili, tak? Portal. Możliwe, że tak. Możliwe, że to idzie w tym pionie. Słyszycie? No. Coś stuknęło. Jakby stuk. Czy chcesz, żebyśmy stąd poszli? Coś było? Idę? Idę. Idę? Byłem skupiony na tym, ale mi się wydawało, że już tam idę. Ty No. słyszałeś idę? Zawiąek, idę.
Ale jak tak w Mokrzeszowie No to chodź do nas, jak jesteś taki cwany, to chodź. Wyjdźcie? Idę, wyjdźcie. Czy możesz podejść do tego urządzenia? Zmienić światło. Podejdź do mnie. Ty, czuję jakby mnie coś tu złapało, tak w okolicach nóg, odjęło. Kobieta. Ale chłodny jest. To mówię, tak jakby ktoś podszedł i nie, wiesz, zatrudnił. Mężczyzna. Znowu to jest mężczyzna. Ale nic. Czy ktoś przytula się teraz do moich nóg? No mówię, czuję, że się ktoś wiesz, odpłynie nogi. Tak na wysokości tutaj ul. Ale nie masz żadnych skoków pola elektromagnetycznego. Żadnych. Nic nam nie czyta. Wyłącz. Posłuchajmy po prostu, bo Tak. był ten stuk. Czy stoisz tutaj? Patrzcie, 2,6. 6. 2,7. 2,8. Co to było? To ja. To... 3. Patrzcie, patrz. Tu jest. No. 3. Patrz. Odsuńcie się. To na pewno wy? Nie, taka... 3-2, patrzcie. Ten. 3-3. Patrz jak tutaj wariuje. Na K2. No. Czy możesz bardziej się postarać? Położymy tutaj to urządzenie dla ciebie. Patrzcie. Dotknij je bardziej. 2,8. Patrzcie. O. Są skoki. Są skoki, no. No. Ewidentne i to widać. Wyraźne. Czy możesz się odsunąć? Czy możesz odejść? Ale tam nigdzie tak nie było. Tak. Nie było. Tam nigdzie tak nie było. Jeśli możesz odejść od tych urządzeń. Zobaczmy dalej. Bo zobaczymy, no. Nie jest to możliwe. Zobacz, zmniejsza się. 1, ale już nie ma 3. Patrz. No. Patrz tutaj. Wróćmy. Patrz. I znowu K2. I patrzcie. To miejsce. Jakby stała w tym miejscu i nas obserwowała. Tak. Patrz. Patrz na K2. Patrz na Trifield. 3. 3-1 było. Zobacz. Czy możesz podejść bardziej? Podejdź bardziej. Zrób coś. Uderz w coś. Uderz w coś. Patrzcie. Odsuńmy. Odsuwamy się i spada. I zmniejsza się. Znowu. Tu nie ma innego wytłumaczenia. Zobaczcie. I znowu. I znowu na K2. Skacze. Patrzcie. 2,6, 2,7. Jakby to coś było przywiązane do tych walizek. Tutaj nie. Jakby ich pilnowało. Jakby ich pilno... Patrz. Albo stanęło coś z boku i się przyglądało temu, co robimy. Ale skoki. A jak przy Dawidzie? Jesteś przy Dawidzie? Czy jesteś tutaj obok Dawida? Patrz, jakby było. Ty w tym miejscu, ale mnie oczy zaczęły szczypać. Oczy zaczęły się... Ale ta K2 jedno już. No. Ale Trifield? Patrz, 3. Zaczęły mnie oczy szczypać, no. Odchodzi. Ale największy odczyt mamy tutaj. Największy odczyt mamy... Ale zobacz, już nawet nie ma. Trzech. No, odeszło. Czyli sobie poszło gdzie indziej. No ja już też zacząłem się. Ale zobaczcie, pierwszy raz mieliśmy odczyty
na polu elektromagnetycznym. K2, Trifield w końcu zaczęły dawać odczyty. Tak, tutaj w tym miejscu, bo w Sarnach też mieliśmy... Było, że K2 nam zaczęła działać. Nie, Ale to były drobne odchyły. Nie pamiętam sytuacji z Saren, żeby tam były odchyły nam. Nie wydaje mi Znaczy się. to były raczej ułamki mieliśmy- sekund, kiedy ona tak, Tak, lekko... ułamki sekund, no. Mówicie? Tak mrugnęło? Tam na pewno, jeśli wracamy do porządku, No, tak. ci oczy łzawią. Okej, jest już. Tak? Mhm. Bo tam jak No, ale byliśmy, mówię, to że mieliśmy jakieś odpowiedzi. zaczęły- Tam mieliśmy odpowiedzi z Rempoda. Tak. Tutaj Rempod czy PMB jest cichy, ale w końcu Trifield zaczął nam pokazywać, że są skoki. My mamy to udokumentowane, zresztą jak ja tutaj później wziąłem i na początku, że nie było, było Tak, no tam jeden, był takie jeden, zwyczajne, no. ale później K2 zaczęła dawać odczyty, jakby to była mała istota. I później Trifield w tym samym czasie zaczął jakby przy tych walizkach, tak? Możliwe, że ten byt jest przywiązany do tych walizek. Jest tu okno otwarte? Nie, tu się po prostu niesie, bo tu jest taki ten, A, no. ten sufit, ten taki niekoniecznie szczelny. Więc to, co słyszymy, to są tak naprawdę szumy Ale z nie, ulicy. nie. Tu chodziło mi o drugi. Co? Weź zejdź na chwilę. Czekaj, ja zobaczę. Nie, to mógł być cień. Nasz. Nie. Nie chodzi o to, że A co? było Ale słychać to- stuknięcie w deskę. Nie, musiałeś dotknąć. No. Nie, chodziło Ale co mi jakieś... o drugą. Nie, to możliwe, że to my zrobiliśmy, więc nie, to nie Tak. jest żadna aktywność paranormalna. Te walizki należały do ciebie. Cały czas to trzeba. Tak? Tak. O kurde, to było No. to było słyszalne, tak. Jak masz na imię? Teodor. Nie! Ty, nie? Nie gadaj, że to znowu. Tak mi się... Teodor, czy jesteś tutaj z nami? Patrz, 3. Tak, Tak. jest z nami Todor. Teodor. Jest z nami Todor. Masz ten drugi, bo i ojciec i syn nie miał Teodor. Czy te walizki należały do ciebie? Należały? Ja zrozumiałem nie. Nie, a jak mi należały, no to mówię. Czy możesz powtórzyć nam, czy te walizki należały do ciebie? Cały czas jest koło 3. Teodorze, czy to były twoje walizki? Były, to było słychać. słyszane, Tak, były. no, ewidentnie były. Były. Teodorze, czy umarłeś w tym domu? Były. Teodorze, czy umarłeś w tym domu? O, przecież to będzie 4 było. 3-4 były. Teodorze, czy mnie pamiętasz? Znowu jest odpowiedź i znowu ten sam głos. Teodorze, Tak? Teodorze, czy możesz wypowiedzieć jedno z naszych imion? Czy możesz powiedzieć moje imię? Co to było? Sorki, to był ten. Jest. Teodorze, czy możesz powiedzieć moje imię? Spadł. Spadło, patrz. No. Ja trzymam, w tym samym miejscu. Poszedł. Czy jest z nami zło? Jakby odszedł. Czy jest z nami byt demoniczny? Ale patrzcie, jeden. Jeden. Zaczęło się wahać tak jak było na Tak? dole. Czy jest z nami byt demoniczny? Nie wiem. Nie wiem. A czy są tutaj dzieci? Pewnie tak. Pewnie tak, no. No. Zaczęło spadać. Patrzcie, 0,4. My trzymamy w tym samym miejscu. My trzymamy w tym samym miejscu. Patrz. 0,4. Tak jak już
Czy w tym domu uwięziony jest pies? Czy w tym domu uwięziony jest pies? Odeszło. No, patrzcie. Wyłączam. Odeszło. Słuchajcie, niesamowite, znowu Teodor. Były. Czy te walizki... W porządku? Tak. Czy te walizki... Ale zobaczcie, ten byt jakby był przywiązany do tych walizek. No. Niesamowite. I jak spytaliśmy go, czy były te walizki i zobaczcie, tu było w porządku, tu czułeś te uczucie Tak, jakby tak. chwytania, ale tam się dużo działo. Tak. No. Ale widzisz, zapytaliśmy go o dzieci. No. Pewnie były. pewnie tak, czy są, tak? Tak. Była taka odpowiedź, pewnie No. tak. No. Chyba, że tutaj to dziecko jakby się chowało w kącie, jakby chciało w chowanego się pobawić. Mamy to udokumentowane, Tak. nic Mamy. nam nie powie. W tym samym miejscu trzymaliśmy Trifield i były skoki, a później znowu wróciło do normalności. 0,4 do 1 to są takie normalne, Tak, tak, normalne wartości, ale przez chwilę było nawet i 4. No. Tak. Więc to jest niesamowite, co tu się dzieje. Nie mamy odczytów. Zobaczcie, PMB jest cicho. Czy możesz podejść tam do tej trumienki ją dotknąć? Czy możesz przejść tamtędy? Czy możesz nas wystraszyć? Jeśli dalej jesteś tutaj z nami, uruchom trumienkę. Dotknij tego urządzenia. Podejdź do niego. Podejdź do tego urządzenia. Rozpoczynamy jeszcze śledztwo w piwnicy, tam gdzie jest portal i przechodzi prawdopodobnie ten zły byt. Mamy tam już rozstawionego rempoda i wzięliśmy piłkę i teraz mamy resztę sprzętu i mam nadzieję, że uda nam się zarejestrować podobne zjawiska, może nawet i lepsze, jak były na strychu i w części mieszkalnej tego domu. Więc chodźcie, zobaczymy, co się udać. Czy słyszysz mój głos? Słyszę. Było. Ewidentne słyszę. Wyraźne. Czy widzisz nas? Widzę. Czy jesteś dobrym bytem? Czy jesteś dobrym bytem? Czy są z nami złe byty? Małe dzieci. dzieci? Ja też zrozumiałem małe dzieci. Jeżeli są małe dzieci, to mogą podejść do jednego z urządzeń. Czy może podejść do nas dziecko? O ja! Jakie dziecko? Dziewczynka mała. Czy jest z nami mała dziewczynka? Jak ma na imię mała dziewczynka? Stój? Czy jest z nami ojciec małej dziewczynki? Znowu kobieta. Słychać kobietę. Czy może tu jest jakby kobieta z... Tak. Czy jesteś z nami w tym pokoju? Czy możesz dać znak swojej obecności? Kobieta. Czy możesz dać kobieto znak swojej obecności? Podejdź do mnie. Dotknij piłki. Dotknij piłki.
Dotknij antenki urządzenia. Z kim rozmawiam? Wuj? Może z wujem tych dzieci? Czy jesteś wujkiem tych dzieci? Wuj. Czy jesteś wujkiem tych dzieci? Może on się nie przedstawił, tylko powiedział, jaką funkcję pełni. Czy wujek może do nas przyjść? Gut? To był po niemiecku, dobrze. Gut. Ale jesteśmy na Śląsku, a Dokładnie. Nawet Może to była Warszawska. tak jak To była taka głód. Ja usłyszałem głód. To nie był głód, to był głód. Głód. tak, z Peterem jak żeśmy rozmawiali, to on też mówił. Dokładnie. Może to jakiś śluzak jest. No, całkiem możliwe. Słuchajcie, naprawdę. Czy jest z nami jakiś śluzak tutaj? Warto się podpytać. Ale gut, a może to Niemiec? Czy byłeś w Auschwitz? Czy umarłeś w Auschwitz? Wichaj z dół. Jego odpowiedź była. Wichaj z dół. Słuchajcie, ja nie jestem poliglotą. Ja znam troszkę angielskiego, troszkę polskiego, tak? Ale słuchajcie, jesteśmy w Wieleniu, Jaworznie. Niedaleko jest Oświęcim, Auschwitz. Możliwe, że ktoś mieszkał w tym domu, może jakiś, nie wiem, nazista, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale dobrze jest podpytać. Dobrze jest też podpytać bo ten głód, jakby głód, nie wiem, no głód raczej nie powiedział, to byty nie są głodne, nie oszukujmy się. Więc to było, słyszałeś to? Było, słychać Dokładnie, ewidentnie. dokładnie. Czy jest jeszcze z nami ktoś tutaj? Czy możesz kopnąć piłkę? Mogę. Czy możesz kopnąć piłkę? To porusz tą piłką. Dotknij piłki. Kobieta, znowu ten sam głos. To kopnij piłkę, dotknij ją. Użyj mojej energii, dotknij tej piłki. Kopnij ją w moją stronę. Czy jest z nami Teodor? Teodor! Nie, to jest za dużo. Przecież to było widoczne. Czy jest z nami Teodor? Teodor. O kurde. Nie wierzę. No nie może mi się przysłyszeć. No To tak. było- No to pewnie, jak no. my zobaczymy ten materiał, to będzie znowu ten Teodor. Trzeci raz. Teodor. Tak. Teodor. No niesamowite. Co tu mamy z tym Tak jakby Teodorem? on za nami krążył po tym Tak, swoim domu i nas dokładnie. oprowadzał po nim. Dokładnie. Teodorze, dziękujemy, że jesteś z nami tutaj. Znowu go odpowiedź. Teodorze, czy możemy być w Twoim domu? Teodorze, czy możemy zostać w Twoim domu jako goście? Czuję głowę z lewej strony, ze strony. Nie wiem, czy to jest wpływ jakby emocji, które robimy wykorzystując podczas śledztwa, czy coś po prostu tutaj wpływa na nas. Teodorze, czy jest z nami Twój syn?
Czy możesz dotknąć tej piłki na ziemi? Przesunąć ją. Won. Ja usłyszałem won. Wyjdziemy stąd, jeżeli dotkniesz tej piłki albo jednego z nas. Jesteś zbyt słaby, żeby to zrobić. Zrób coś. Dotknij tej piłki. Dotknij tej piłki. Daj nam dowód, że z nami jesteś. Tak, drugi widzę jest stały, nie ma tam odczytów żadnych. Jesteś zbyt słabą siłą, żeby nas przestraszyć. Czy w tym pomieszczeniu znajduje się portal? Słuchajcie, na razie ucichło głosy. Ucichło, tak. Ucichło, nie? Więc, no, Trifield tam skaże 02, 04, 03. Ale to jest norma. To jest normalne, tak? To jest Tutaj normalne, to nie warunki- tak. K2 zresztą mają po stałym, tam nie ma żadnych skoków. Teodor. Tak. Teodor. Po raz Ciągle kolejny ten słyszymy Teodor. won. Won. Nas nie chcą, ale nie mają na tyle energii. Ja boję się i też mam takie uczucie, że one kumulują energię i chcą nas po prostu wypędzić, ale później. On też tak Wracamy znowu do zamku Sarny. Ja nie wiem, czy te problemy ze światłem to było, nie wiem, coś. Jakby coś... No. Czy są pochowane dzieci w tym domu? Co było? Znowu jeszcze Miałem w domu. w domu. Czy są pochowane dzieci w tej piwnicy? Czy doszło tutaj do morderstwa? Czy zamordowano kogoś tutaj? Zabito kogoś? Słuchajcie, to Grzegorz, ty mówiłeś, że w trakcie tutaj tej historii domu prawdopodobnie doszło do morderstwa, tak? No, mówiono, że te dzieci w zagadkowy sposób zniknęły. Dlatego zadaję to pytanie. Medium, które znam, które tutaj było, uważa, że w jednym jakby w tej ścianie zamurowane są zwłoki dziecka. Przypuszczalnie w tej. Czy jest tutaj dziecko? Wyjdź stąd. Wyjdź stąd. Czy jest tutaj dziecko? Czy to ty zabiłeś te dzieci? Co jest? Nie wiem, to jest tylko... Porządek tego uczucia jakby mi A tak... coś masz z tą ręką dzisiaj? No. To już jest drugi raz. Wy macie doświadczenia No. fizyczne dzisiaj. Mhm. Dawid miał na strychu, Tak. ty masz u góry i teraz tutaj, no bo widzę, że ta twoja No. reakcja z ręką... Ale co czujesz? Znaczy jak jakieś takie dziwne mrowienie, jakby ktoś mnie tutaj tak dotknął. Cały czas mamy jakby te dzieci, tak? Cały czas te dzieci... No, w że tym trzeba chodzą. mnie ktoś tutaj szarpał za sznureczek od krzyżyka, ale to mam wrażenie, że mi się tylko zdawało. Ale to są nasze wrażenia, tak?
Każde wrażenie to jest po prostu od nas wychodzi. Nie możesz tego podważyć, co dany człowiek czuje, tak? No. Ja czuję to, co czuję i ja to się dzielę po prostu z wami. Ty czujesz? No ja nie mogę wejść w twoje Znaczy, buty ja też i... nie mam pewności, czy to faktycznie jakoś emocje tutaj zadziałały, czy faktycznie coś jest w tym więcej. Dokładnie, ale to są nasze wrażenia, my się po prostu nimi dzielimy. Nikt nikt z widzów, nikt z nas nie może zaprzeczyć temu, co ty czujesz. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy na bieżąco o tym mówili, co czujesz, tak? Bo to jest ważne, bo ty to możesz czuć, ja kompletnie nic. Ty możesz czuć zimne powietrze, które cię otacza, ja go mogę nie czuć. To jest wszystko po prostu nasze wrażenie, tak? I my to odbieramy. Mamy zmysły, które nam pozwalają odbierać takie impulsy. Próbujemy jeszcze walczyć. Jeżeli nie będzie głosu, zwijamy się, idziemy do bazy, dobra? Znowu głos, ale tylko... Guten Morgen! Ich heiße Szymon. Mam nadzieję, że się nie śmieją z mojego niemieckiego, bo ja niemiecki to ja... Namen vorname bitte. Nie obraziłeś go teraz. Nie, on zabrał mnie nazwisko. Teodorze, czy możesz dotknąć nas, ewentualnie jakieś butelki, przewrócić ją? Czy pochodzisz z innego wymiaru? Czy istnieje życie po śmierci? Czy ingerujecie w nasze życia? Czy znacie naszą przyszłość? Wystarczy tej sesji, bo nie mam odpowiedzi. Słuchajcie, czasami jest warto w tych wszystkich śledztwach, które prowadzimy i które prowadzą inne grupy, zadawać troszkę mądrzejsze pytania niż jesteś tu, ile was tutaj jest i tak dalej, bo my z reguły wszyscy zapytamy się o te same pytania, tak? Ilu jest tu was, byty i tak dalej, ale słuchajcie, nikt kurde nie zadaje pytania właśnie tak jak ja zadałem, czy jest życie po tym, tutaj wiecie, po śmierci. Tak, ale można by też zapytać, czy w ogóle są świadomi tego, że oni że już odeszli. fizycznie odeszli. Słuchajcie, to są tak ważne pytania, które po prostu, bo my ciągle jakbyśmy mieli taką listę pytań, tak mi się wydaje, my wjeżdżamy na jakieś miejsce i my ciągle kończymy, ile was tu jest, czy jest z nami Teodor. Okej, takie pytania też są ważne, ale warto też czasami pozadawać, ja nie mówię, czy możesz podać liczby wygrania w szóstkę w Totolotka? Nie, bo to są głupie pytania, nie trzeba mieć szacunek do tych bytów, ale czasami pomyślmy, czy sens naszej pracy, tak? Bo to jest nasza praca, to jest nasze hobby, pasja, którą się z wami dzielimy, ale czy sens, jakim jest właśnie sprawdzanie miejsc potencjalnie nawiedzonych, czy są nawiedzone, żeby odpowiedzieć na te pytanie takie, które nas wszystkich nurtuje. Myślę, że każdego z nas, że jest faktycznie to życie po śmierci, które my próbujemy odpowiedzieć. Ale mam tak? dziwne wrażenie, mówię, boli mnie tu w plecach, tak Ja jakby, miałem to samo. ale to nie jest tak, że wiesz, ból taki, tylko jakby mi ktoś coś, nie wiem, w te plecy wbijał albo coś takiego. Wyjdziemy i sprawdzimy. No, ja mówię, ja wyszedłem kiedyś stąd i miałem czerwony ślad na... W odcinku lędźwiowym? Czy w piersiowym? W piersiowym, tak. W piersiowym. Ja miałem w okolicy jakiejś tej ślędzi, taki czerwony kółeczko, jak miałem to jest nagrane zresztą, więc można do tego dotrzeć. Także my kończymy tutaj śledztwo. Udało nam się nawiązać bardzo fajny kontakt z Teodorem i to jest potwierdzone, że ten Teodor, to jest potwierdzone, to nie jest tylko przez nas potwierdzone, ale przez osobę, która pracowała właśnie z tym pierwszym właścicielem, bodajże pierwszym właścicielem tego domu, Teodorem, który miał syna Teodora. Bardzo jest to ciekawe, czyli słuchajcie, w pewnym sensie mamy Tak, i odpowiedź. każda grupa, która przyjeżdża, też tutaj się zawsze Teodor ujawnia. Dokładnie, mamy odpowiedzi. Tutaj to miejsce jest aktywne.
Jest aktywne. Czy jest aktywne jako najbardziej nawiedzony dom w kraju? Ciężko mi jest powiedzieć. Słuchajcie, to nie jest tak, że my wjeżdżamy do miejsca i muszą się dziać takie rzeczy, które się działy w poprzednich naszych śledztwach. Niekoniecznie, tak? Ale pamiętajcie, to, że na przykład my czegoś nie nagramy, a przyjdzie po nas inna grupa, bo na pewno taka przyjdzie, nie znaczy, że ona na przykład nic też nie nagra, a nie wie jakiś wiesz, że coś będzie się działo. A może tak nagra, że będzie odcinek po prostu taki, że po prostu włosy z głowy rwać, więc tak naprawdę wszystko zależy od dnia, wszystko zależy od energii i tak naprawdę tego miejsca. To, czy te byty chcą się z nami komunikować, czy nie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się udało dzisiaj uzyskać. Ja również i tutaj mamy nadzieję, że Dawid też jest usatysfakcjonowany tym, co kurczę, udało się no na obserwować. pewno. Dokładnie. Także powolutku zwijamy sprzęt z tego miejsca i zdecydujemy się, czy wyślemy jeszcze kogoś na strych samotnego, czy do piwnicy, czy może po mieszkaniu. Może jeszcze spróbujemy pojedynczą osobę wysłać do salonu, bo tam były też fajne odpowiedzi. Także jeszcze się nie żegnamy, ale już razem jako tutaj team serdecznie Wam dziękujemy, że obejrzeliście kolejny odcinek z domu Poltergeista. Wiele nie można. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteście z nami, dajecie nam łapki w górę, obserwacje, piszecie, jesteście z nami na live. Bardzo to doceniamy, dziękujemy. My staramy się ze śledztwa na śledztwo poprawiać się, być oczywiście bardzo obiektywnym w tym, co robimy i oczywiście z dnia na dzień coraz być lepszym, bo o to nam wszystkim chodzi. Także dobra robota. Dobra robota. Dobra, lecimy do bazy. Znajduję się teraz w salonie, sam. Będę prowadził rozmowę na SB11. Spróbujemy zdenerwować, może jakoś poruszyć do rozmowy ten byt, który się tutaj z nami znajduje. Może akurat uda mi się coś złapać w tym pomieszczeniu jeszcze, tak jak wcześniej żeśmy tu byli z Szymonem i Grześkiem. Słychać ewidentne odpowiedzi na SB. Teraz jestem sam, spróbuję tutaj nawiązać kontakt. Czy chcesz, żebym tutaj przebywał? Nie, było nie. Było nie, ewidentnie. Dlaczego nie chcesz, żebym tu był? Spróbuj mnie jakoś przestraszyć, bo słowem nie przekonałeś mnie do tego, żebym stąd wyszedł. Byłeś taki cwany? Odezwij się jeszcze raz. Czy jako dziecko bawiłeś się tą lalką, co się znajduje w tym pokoju? Jeśli możesz, dotknij tą lalkę, przewróć ją. No bądź odważny, użyj mojej energii. Powiedz coś. Nie, było nie. O? Coś nie wiem. Teodorze, czy to ty jesteś tu ze mną? Czy siedzisz obok mnie na tej kanapie? Czy jesteś teraz obok mnie? Tak. Nie. Powtórzył się. Powiedział, że nie jest obok mnie. Won. Mam stąd iść? Spróbuj mnie jakoś stąd wyrzucić. Przestrasz mnie, żebym stąd uciekł. Chcę. Powiedział chcę. No to zrób to, dawaj.
Czekaj. Takiego nie słowo czekaj. No dawaj, czekam. No dawaj, spróbuj zgasić jedną z tych świec, albo poruszaj piłką, uruchom rempoda. Taki cwany byłeś. Won. Znowu słyszę won. Wyraźne słowo won. No to dawaj, wystrasz mnie. Słowem won chcesz mnie wystraszyć? Uczyń coś. Przewróć jakiś przedmiot, zgaś świeczkę, uruchom rempoda. Nie będę. Słyszałem, nie będę. Dla... Kobieta. Kobieta. Czy jest tu jakaś kobieta? To co słyszycie za oknem, to są pojazdy, które jeżdżą. Czy jest tu jakakolwiek kobieta? Słyszę cię. Słyszę cię. Tak. Kobieta powiedziała, słyszę mnie i powiedziała tak, że jest tutaj. Jak masz na imię, kobieto? Czy mieszkałaś w tym domu? Czy byłaś żoną Teodora? Nie, było nie. Czyli to nie jest żona Teodora. Zaraz zobaczymy, kim dla niego była. Czy była w ogóle? Nie wiem. Nie wiem, bo kim byłaś dla Teodora? Czy znałaś go osobiście? Czy znałaś właściciela tego miejsca, co tutaj mieszkał? Tak, tak. Kim on dla ciebie był? Rozmawiam z kobietą. Teraz przebija się głos kobiecy. Kim był dla ciebie właściciel? Czy była to twoja rodzina? Teraz męski głos nie. Złap! Co mam złapać? Powiedz mi, co mam złapać. Powiem wam, ciary mnie przechodzą. Zacząłem się jakoś tak dziwnie czuć. Czy chcesz, żebym stąd poszedł? Wyjdź. Wyjdź. Ewidentne słowo wyjdź. Gdzie mam wyjść? Czy chcesz, żebym już stąd poszedł? Zadam ci ostatni raz to pytanie. Czy mam stąd iść? Tak. Tak. Powiem wam, zacząłem czuć dziwną atmosferę. Nie, mam bardzo dużo odpowiedzi na SB11. Idę teraz do chłopaków. Myślę, że materiał będzie naprawdę znakomity. Już właśnie skończyliśmy nagrywkę nocną w domu Poltergeista i przygotowujemy się do nocy, żeby jako pierwsi tutaj odważyć się i Tak jak zostać na noc. obiecaliśmy, pierwsi w Polsce. Dokładnie, tak jak obiecaliśmy pierwsi. Jaki nawet nie wiem, czy na świecie. Może i na świecie. Mamy tutaj rozłożone łóżka, to jest akurat tutaj moje. Tutaj mamy łóżko Dawida, no i z tyłu tutaj przy rowerku Grzesia. To Grzesiu, jak cię coś przestraszy, to rowerkiem odjedziesz?
Nie wiem, raczej będę szybciej uderzał do drzwi, bo mam bliżej. Okej. Zostawiliśmy też urządzenia włączone, że jak coś będzie nagrywało, to oczywiście jak będziemy spać, to mam nadzieję, że coś się nagra. Także mam nadzieję, że ta noc będzie dla nas spokojna, ale coś jednak uda się nagrać, nie? Pewnie. Także mam nadzieję, że to będzie dobra noc. Tak, widzimy się jutro i Cześć. dobranoc. Dobry, jesteśmy właśnie po nocy w domu Poltergeista. Proszę powiedzcie mi, jakie są wasze odczucia odnośnie śledztwa i nocy w jednym z najbardziej nawiedzonych domów w Polsce. Śledztwo wyszło nam naprawdę znakomicie. Na SB mieliśmy bardzo dużo odpowiedzi. Czynniki pola elektromagnetycznego na strychu nam działały. Przy walizkach. Przy walizkach, Tak. tak. A to były mega skoki. A jak odchodziliśmy od tych walizek, no to już były diametralne zmiany tego Tak, pola. tak. Noc o dziwo spokojna. O dziwo spokojna. Spokojna, Mhm. myślę, że się wyspałem. Nic mi tam nie... Mieliśmy włączoną cały czas kamerę. Tak, mieliśmy kamerę włączoną. Przejrzymy materiał, bo możliwe, że jak Tak. spaliśmy, to coś się zaczęło dziać, tak? Ale mnie nie wybudziły żadne urządzenia, No mnie też. żadne kroki, żadne trzaski, więc noc możemy uznać za spokojną. Tak. Więc super. Tak. I słuchajcie, jesteśmy pierwsi, łowcy duchów, którzy dokonali tego. Którzy tutaj spali. Dokładnie i to trzeba oczywiście zaznaczyć. Ja osobiście rezultatami naszej pracy jestem mega zadowolony. Myślę, że ja też, że mamy... Zwłaszcza mamy fajne odpowiedziami na materiały, Spirit tak. Boxie, Tak. tak? Bo to, co usłyszeliśmy, to tylko potwierdza to, co dokonały inne grupy, a my dodatkowo... Teodor, tak, dokładnie. Dlatego wiemy, że Ugościł nas u siebie. ten dom nadal jest zamieszkiwany przez byt, przez duch, przez energię Teodora. Słuchajcie, to my powolutku się zbieramy. Fajnie, że udało nam się to miejsce odhaczyć na naszej liście. No i kolejne przygody są teraz przed nami, tak? Także no, dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek i jesteście z nami, komentujecie, dostajemy łapki w górę, miłe słowa, to jest dla nas najważniejsze, także dziękujemy. Dziękujemy, do następnego odcinka. Odcinka.